Witam serdecznie, nazywam się Artem Petrenko i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o takim motorze jak Yamaha TT600 Belgarda Model E. A my zaczynamy. Nazwa Belgarda oznacza to, że ten model był zbierany we Włoszech na produkcję o nazwie Belgarda. Był produkowany z 1994 roku do 1997 roku. Model E posiada silnik o pojemności 595 cm3, co daje nam sporo mocy, a dokładnie to 43 konie mechaniczne i 50 Nm. Przy mokrej wadze z benzyną i olejem osiągamy prędkość w 155 km/h. Jak dla motoru 1997 roku jest to oszałamiający rezultat i przepiękne wyniki. Układ z zasilaniem paliwem jest to Yamaha Dual Intake System firmy Teikei, czyli podwójny gaźnik, który jeden jest mechaniczny, a drugi jest podciśnieniowy. Piękne rozwiązanie, żeby osiągnąć tak wysoką moc przy wadze 150 kg. Otóż powoli zbliżamy się do układu chłodzenia. Jest to zamontowany system o nazwie suchy karter. Polega on na tym, że jedna pompa, która znajduje się po oleju w filtrze, toczy olej bezpośrednio pod trok, skrzynię biegów i inne podzespoły smarujące. A druga pompa olejowa, która się znajduje na dole karterów, bezpośrednio zasysa olej z powrotem do tego zbiorniczka oleju, dzięki czemu powstaje przepiękny układ smarowania i chłodzenia. Bardzo dobre rozwiązanie chłodzenia i smarowania silnika motoru typu Enduro. Jest to sportowy typ smarowania, który stosuje się do dzisiaj w sportowych autach i motorach. W Model E posiadamy z przodu i z tyłu hamulce tarczowe od firmy Brembo. Z przodu posiadamy koło o wymiarach 21 cali 90×90, a z tyłu posiadamy opony 18 cali 130×80. Odnośnie elektryki to posiadamy światła dzienne, krótkie, długie. Model E również posiada czujnik stópki bocznej, który gasi silnik, gdy wrzucimy bieg, pozostawiając stópkę boczną otwartą. Zademonstruję, jak to działa. I otóż w tym momencie silnik jest zgaszony. Po lewej stronie kierownicy znajdują się wyłączniki świateł, migaczy i przycisk sygnału dźwiękowego. Przed sobą widzimy prędkościomierz i mały komputer, który pokazuje nam, gdy mamy bieg jałowy, światła długie, a również dwie ostatnie pozycje są migacze lewe i prawe. Otóż po prawej stronie znajduje się roll gas, wyłącznik zapłonu i przycisk rozruchu. Yamaha TT600 posiada z tyłu progresję i regulowane zawieszenie. Również znajdują się tu stópki dla pasażera, które są bardzo wygodne, i również opór dla pasażera dla rąk. A z przodu posiadamy zawieszenie typu upside down. No i co jest oczywiste, Yamaha klasy Enduro posiada 5-biegową skrzynię biegów. Uważam, że teraz możemy ją odpalić, zobaczyć, jak ona chodzi i przejść do samych testów. Otóż właśnie wyjeżdżamy. Jak na moją wagę 55 kg i wzrost 170 cm, jest to bardzo wygodny motor. Przy wysokości fotela 90 cm pozwala nam bardzo wygodnie siedzieć. Mając pasażera z tyłu również pozwala nam na wygodną jazdę, ale nie aż tak długą, na takie długie kilometry. Przy takiej mocy, przy takiej wadze trzeba już mieć trochę doświadczenia z takimi motorami, ponieważ przy otwartym otwarciu gazu widzicie, co się dzieje i nie może na taki motor wsiadać osoba, która poszukuje motoru na początkującą jazdę. Co mi się w nim podoba, to że faktycznie jego reakcja na gaz w jednym momencie po prostu przyspiesza i robi z 40 km do 70, a to tylko ten trzeci bieg.
ostatnie byłoby pytanko, czy ten motor idzie na koło. A teraz za chwilę to sprawdzimy. Ja obstawiam, że tak. Ale teraz zobaczymy. No to wrzucamy jedynkę. Idzie. Teraz jeszcze raz spróbujemy. Tak, idzie, tylko że właśnie mamy tu piasek i nie pozwala nam za mocno się zaczepić ziemią. Ale uważam, że za chwilę może, jak się znajdzie jakiś fajny grunt, wam pokażę, jak to właśnie, no właśnie może w tym momencie teraz zobaczymy. O, luzę zapaliśmy. Otóż jedziemy sobie. Nie, jest piasek, on grzebie cały czas, o, widzicie co się dzieje. On ryje. On naprawdę pochrania piasek. Co powiedziałem o wadach. No na pewno wadą jest to pierwsze, co mi się rzuciło do oka, to że nie ma, to takie bardziej wizualne, to że nie ma podświetlenia prędkościomierza. Jest to naprawdę, no przydałoby się, oczywiście można zrobić samemu, ale zawsze miło widziane takie coś. Tak, to są drobnice, ale można byłoby coś ogarnąć. Jeszcze wady z tych, że no, tak ze strony już pasażera, tak, że no niewygodnie tam się siedzi przy dłuższych kilometrach. Odnośnie silnika nie mogę nic powiedzieć. Ten silnik ma akurat przebiegu 20 000. Co było robione? Było robione przybierany, rozkręcany po prostu motor, silnik i robili się luzy. Kompresja jest w porządku, 20 000 to jest dużo już jak taki rocznik, tylko uważam, że nawet tu nie są liczone kilometry jak motogodziny, bo to jest motor klasy enduro, a więc cały czas on pracuje na obrotach, górki, piaski i bardziej tu są liczone motogodziny. Również podobał mi się jego dźwięk, naprawdę fajny. Poszukuję właśnie takiego gruntu, żeby na koło chwycić, ale nic fajnego nie mogę znaleźć. Ale nie działki nawet nie zobaczyć. Zawieszenie super. Naprawdę super zawieszenie. Jak na taki rocznik, naprawdę bardzo mi się podoba. Pracuje regulowane zawieszenie, nawet jeśli nie bawiłem się z tą regulacją, ale na pewno da się zrobić z tym coś lepszego pod siebie, pod swoje ciało. Ale trzeba mieć w takim motorze, jak jeszcze raz się powtórzę, trochę doświadczenia, naprawdę. Ten motor unosi w 2x2, waga 150 kg, no trochę jest. Właśnie jak gdzieś w podróży się zakopie ktoś i trzeba będzie wyciągnąć, to samemu już ci nie da rady. Więc uważam, że na takim motorze już osoby muszą posiadać doświadczenie. No idzie na koło. Przy lepszych oponkach myślę, że nawet da się go utrzymać. A my sobie nawrócimy, żeby tam nikomu na posesję nie wjeżdżać. To jeszcze raz próbujemy. O, widzicie jak grzebie. Maksymalną prędkość dzisiaj nie pokażę, ponieważ nie pozwala mi na to kamera jej jakość. I otóż już powoli wracamy. I skończymy ten odcinek w innym już miejscu.
te hamulce, naprawdę. Sama jego waga, widzicie? Jego waga po prostu sama za siebie mówi, że hamulce nie są aż tak zbędne, ponieważ hamuje on już przy samym ciśnieniu sprzęgła za pomocą swojej wagi. Oponka już słaba, ale to jest właśnie normalne, że przy takim motorze co chwilę jest wymieniana opona. Kolejne 200 zł wydane i jedzie się dalej. To jest normalne. Uważam, że to nie jest jakieś tam majątki. Może również zrobimy jakiś przejazd po takich poważniejszych terenach i zobaczymy, co on tam potrafi. Lewo czy prawo? Lewo. Nie wyobrażam sobie, jak na takie motory się wywalić i go podnieść. Pewnie byłoby to skomplikowane. Ale na pewno się da. Mam nadzieję, że będzie więcej takich recenzji. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym motorze. Czy kupiliście byś sobie takiego, czy nie? A właśnie, moment hamowania u niego jest ze 100 do 0 14 metrów. A to jest no nie tak dużo. Nie tak dużo. Jadą ludki, to i dzieci, to idziemy powolutku. No to różnie bywa. Teraz ciśniemy na tym asfalcie. Na takie kosty strach się bać. Również napiszcie w komentarzach, o jakich motorach jeszcze chcieliście by zobaczyć recenzję. Może znacie jakieś ciekawe modele, ciekawe pojemności. Na pewno coś się ogarnie. I otóż w takim miejscu kończymy naszą recenzję po takiej przejażdżce. Napisz komentarze, jakie jeszcze chciałbyś widzieć motory, jakie pojemności. Zostaw łapkę w górę, udostępnij dla znajomych. Za mnie był Artem Petrzenko. Dziękuję i do widzenia.